Tu jest tak. O, strzeliło, to znaczy, że dobrze zamknięte. To trzeba otwierać i jeść. Bardzo łagodny. Ogórki kiszone. Pójdziemy do Lidla, kupimy sobie fidla. Ja. Hala, Romuald Rubinowicz. Tak, ludzie jechali, pytali, Bolek, to taczkę pchasz z miasta, no bo jeszcze worek cementu wieziesz? A po co ten worek? A żeby pustych przebiegów nie było. 10 kilometrów taczkę pchał z workiem cementu. To miał człowiek zdrowie. Drodzy internauci, dziękuję za wsparcie nas na Patronajcie. Dzięki temu wsparciu możemy się rozwijać, możemy inwestować w sprzęt i dostarczać wam lepsze filmy. No dziękuję serdecznie. Romek Zaklinacz. Bądźcie z nami, wspierajcie nasz kanał. Hej! Nie, nic się nie marnuje. Resztki chleba, to są tam stoi na kuchni torba papierowa i się wrzuca, on tam sobie schnie. Jak wyschnie, to niosę i krówkom dosypię rano do koryta i krówki chętnie zjedzą. Co myślę o smalcu? O smalcu mam takie dobre wspomnienia, bo jak żeśmy chowali świniaki, biło się świniaka. Dziś, drodzy internauci, mam spróbować i porównać 5 rodzajów smalców. Tak chcą mnie dzisiaj pokarać, żeby najadł się tego smalcu z chlebem, aż już tu głową będę kręcił. Z zasady kupnego smalcu to się używa jak się krasi jakieś potrawy, trzeba dodać, tak, używa się tego kupnego smalcu. Ale żeby go smarować na chleb, tego nie smaruję, dlatego że ten smalec kupiony z kostki, to przecież to nie jest topiony smalec. Słonina idzie na specjalną, że tak powiem, praskę, która wyciska ten tłuszcz. Skóry są odcięte, tłuszcz jest wyciśnięty, te pozostałości to idą do jakiegoś dalszego przerobu. Nie jestem masażem, nie wiem, no na pewno tam się nic nie marnuje, bo o ile wiem, to nawet rogi i kopyta i racice bydła to idą gdzieś do przemysłu po prostu są zabierane. Tam się nic nie marnuje. Ale to jakieś z mięsem jest. Nie pomyliłeś się? Kraina wędlin, gwarancja smaku. Kraina wędlin. Aha, smalec z mięsem i cebulą. A tu jest napisane, rozumiem. Bo w takich słoiczkach była też konserwa. Mięso było i były też kiełbasa była konserwowa. Żona kupowała nieraz takie. No i oczywiście doczytamy się, z jakiego sklepu. No tu nie pisze z jakiego sklepu, tylko będzie producent gdzieś napisany. Kostrzynek, wiadomo. Jeronim Martins. Takie napisy są na wyrobach dla Biedronki. To ja nieraz czytałem to. I właśnie tak, ulica Żniwna, Kostrzyń. I tu nawet jest kod pocztowy. Nie San Broło, tylko San Gurno. Nie znam takiej miejscowości. Pójdziemy do Lidla, kupimy sobie fidla. No cóż, smalec z boczkiem i cebulą. Oryginalne polskie szlaki. No cóż, dla kogo to? Dla Lidla. Mamy następny. Smalec domowy. Tłuszcz wieprzowy, jadalny topiony, 60-88%. Mięso wieprzowe. Kto to produkuje? Ale tu nie ma, kto to produkuje, po prostu nie ma. Krokowo, 11300 Jeziorany. Krokowo, to za jeziorami te zakłady mięsne. Tu nasze województwo, niedaleko. Mamy następny. Nie wiem, czy dam radę to wszystko zjeść. Powieziesz do domu. Powieziesz do domu. U nas jeden chodził po rynku i tak. Chodził, wymyślał, wszystkie ziemniaki były za drogie, a na spróbowanie jemu trzeba dać. I tak, jak powiedziało się cenę, drogo cenisz, powieziesz do domu. Szedł do następnego. Wziął parę ziemniaków i sobie na obiad nazbierał. Na spróbowanie brał. Jak będą dobre, to przyjada i kupia. Na rynku stał z ziemniakami, idzie. Po wiele ta kartofla, ja mówię, no wtedy tam po ile one były tam po 35 czy po 40 zł za kwintal. To stare dzieje, to kilkanaście lat temu było. Powieziesz do domu. Tak samo ten smalec powiezie do domu ten, co przywiózł. Nie będzie mnie karał. Nie kupi pan? Nie kupię, nie. Jeszcze tego drogo ceni. A kwintal to ile to jest? Kwintal 100 kilo. Smalec polski. Tak niewyraźna jest ta etykietka, boże. To jest etykietka, że trzeba było przez lupę patrzeć. Smalec wieprzowy. Składniki mięso wieprzowe 90%. Sadło wieprzowe topione. Zakład masarski Krawczyk.
Mleczków, ulica Przemysłowa, kod pocztowy, Zakrzew. No skład też jest dobry. Jak jest zatarte, to przez lupę się nie doczyta. No teraz to już bycze litery. To znaczy ta luneta moja, można przez nią patrzeć coś tam. Nie no, w kamerę to wszystko zamazane, bo to jest po prostu, wie pan, obraz się zamazuje i ja nic nie widzę. To trzeba po prostu wyłapać odległość, no nie? O, teraz widzę obiektyw kamery. Dobra. Miała piłki wokół, no nie? Kiedyś trafiłem do okulistki, to powiedziała: panie, pan ma normalnie blizny w oczach. Jak pan może widzieć? Ja mówię: widzę dobrze. Skrzyczała mi pani okulistka, bo ja po prostu trafiłem, bo miałem opiłek wokół, wyjęła mi opiłek z oka i powiedziała: pan normalnie po opiłkach ma blizny w oczach. Jak pan jeszcze widzi? Ja mówię: dobrze widzę. To było 20 parę lat temu. Kreski na słówniarce widzę i tutaj, na przykład tu, jak jest lepsza etykietka, przeczytam to. Pawilon handlowy Gama. Smalec z mięsem SW. Smalec z mięsem i kupiony w Gamie, czyli w pobliskim mieście. Pisze tu na etykietce swoiscy. No to znaczy sami swoi. Taka marka, ja no chciałem tak zażartować sobie, że sami swoi. No i wszystko. Wszystko gra, dobra. No co, bierzemy się do próbowania? To znaczy, tu może być dość dobry, bo tu jest z mięsem. To jest z Biedronki. Tak, to jest z Biedronki, to jest z Lidla. No wszystko wiemy. I jak te składy, jak pan uważa? Który lepszy? No to jest, ale pytania mi zadają. To trzeba otwierać i jeść. No jak ja powiem, który lepszy? A może to jest niby dobre, a może to jest fuks. A może to jest fuks. Nie wiem, co jest w środku. Smalec to jest dużo tłuszczu. Zawiera dużo tłuszczu, tak jak sama nazwa mówi, więc trzeba mieć jakiś dobry ogórek. Kiszony, solony czy półsolony w zależności. No o tej porze to będzie kiszony i marynowany. Trzeba mieć ogórek. Synowa dobre ogórki przyrządza. Przejdę się do składówki, przyniosę ogórki. No chleb mamy w zasięgu ręki. Żytni chleb lubię. Najbardziej lubię żytni chleb. I odrobinę soli, bo nie wiemy jak jest, bo tu pisze, że w składzie jest sól, pieprz czarny, jak czytałem. No nie tak, że sól nie powiedział. Ja nie jestem amatorem soli, absolutnie. Miałem takiego wujka, który brał na przykład, wszyscy jedli wędlinę, dobra słona, a wujek jeszcze sypał sól. Lubię. No może i lubi biały kolor. Ale dożył 91 lat, czyli ta sól tak za bardzo mi nie szkodziła. Lubił, u niego wszystko musiało być dosolone fest. Ja jakbym tak tego, to aż mnie by pot na czubkiem głowy wyszedł, jakbym zjadł tak jak on, te posolone. On musiał mieć sól. Będziemy robić test na żywo. Muszę wziąć lepszy nóż do smalców. Kupuję, proszę pana, w sklepie reklamówkę bułek. Ktoś tam mówi: ciotka, na co ci tyle bułek? A ciotka mówi tak: my powietrzem nie żyjemy. Tylko musimy zjeść. Kurde, siatkę bułek na 2 osoby. Talerzyk jest, proszę pana, jeszcze muszę się przejść ogóreczka. Ja panu powiem, jeszcze jedną rzecz powiem, czego nie powiedziałem, no nie? Do posiłku, na przykład do śniadania jem tam jakieś kanapki zjadam i wędlinę kupuję zawsze, raczej dobrą wędlinę kupuję. Nie kupuję tanich wędlin, tylko te lepsze. To proszę pana, one dla mnie są za chude, więc na porządku dziennym u nas jest swoje masło, które sami robimy, więc obficie smaruję chleb masłem i kładę wędlinę. Ale dobrze by było od czasu do czasu i nieraz tak jest, że posmaruję sobie jakimś smalcem, no nie takim właśnie topionym. Nawet lepiej wtedy smakuje, bo te wędliny są bardzo, bardzo chude. Bardzo. A człowiek potrzebuje tłuszczu. Znałem takich ludzi, co 100 dożywali, proszę pana, i kroił słoninę, to kroił na grube plastry, taką słoninę wędzoną, pajdę chleba też taką i jechał pociągiem i mówi: trzeba kanapkę zjeść. Wyciągnął takie, proszę pana, jakąś torebkę po mące, włożone grube pajdy chleba. Z drugiej torebki wyciągnął, proszę pana, takie grubo pokrojone słoninę, przyłożył, mówi: trzeba śniadanie zjeść. I dziadek sobie gryzie i żuje i mówi: o, bo jeszcze mówi, przede mną jest kawał drogi, mówi. Widziałem takiego dziadka, u nas we wsi był. No i miał się dobrze. Czytałem też w książce o ludziach z Syberii, to też lubili sobie tak, wiadomo, na Syberii jest zimno, to lubili też sobie tłusto zjeść. No i jeszcze tam na Syberii to był w modzie ten bimber, no nie, to wiadomo. I bimberkiem zapić.
na rozgrzewkę. To synowa robiła, że słoik jest etykieta po majonezie, nie patrzmy na to, ale tu są ogórki swojskie. Jeszcze pójdę do wnuczki. Wnuczka na pewno ma duży słoik otwarty, bo nie chcę synowej bruździć i otwierać dużego słoika. Tu też są ogórki, też są robione przez synową, też słoik jest trochę większy, też po majonezie. Zaraz ja powącham, które są jak przyrządzane. Tu widzę, są marynowane, małe ogóreczki, bo widzę po kolorze. Tak, to są marynowane, a tu są ogórki kiszone. Proszę. I degustować. A co to z tego będzie, to nie wiem. Ostry. Pokroić na małe kawałeczki, tak? Na takie, na 3. Tak. I zaczynamy, proszę pana. Próbuję ten z Biedronki. O! No wiadomo, że tam jest na dole takie coś jakby rosołek, no nie? Rosołu. Mięska też, no. Tak ucz się, chłopczyku, babcia mówiła. 1 raz chleba, 2 razy barszczyku. Gryź raz chleba, 2 razy barszczyku. Starzy ludzie mieli wielką mądrość. Tak, no będziemy degustować. Smacznego. No. Dobre. Ale ja sobie muszę kawy zbożowej wlać trochę, bo jak będę degustował tyle smalcu, to ja się uduszę normalnie. Przyprawiony dobrze, oczywiście mięsko smaczne. Dobrze. No akurat dla mnie tak w sam raz. Soli jest dość, pieprzu. No, dobrze pachnie to mięsko. Także produkt dobry, z Biedronki dobry. I czuć cebulę, smalec z mięsem i cebulą. Teraz będziemy testować smalec z Lidla. O, strzeliło, to znaczy, że dobrze zamknięte. Próżnia była. Był trzask. Tu jest tak. Tam wyglądało tak, że jest mięso w kawałku, a tu jest mięso mielone w tej warstwie górnej. Ono jest właściwie po całości, ale najwięcej jego jest w górnej warstwie. Widać, że jest po całości. Częściowo. Chleb świeży, nóż się klei do chleba. Dobry chleb, żytni chleb dobry. Powiedziałbym tak, tu jest mało mięsa, tylko trochę jest. W smaku jest bardziej łagodny, nawet jest mniej przyprawiony. Jest bardzo łagodny. Jakbym miał wybierać, to oczywiście tamten zdecydowanie był z Biedronki lepszy. Ten to już jest taki, trzeba do niego ostrożnie podchodzić. Może to jest wojenny smalec, na wojnę. Wtedy wiadomo, wojna to wszystko zje. Może to jest wojenny. A ten Biedronka przedwojenny. Nie. Ja zdecydowanie wolę kiszone i solone niż marynowane. Zdecydowanie. I takie ogórki małosolne. To są najlepsze. Och, jak to się mówi, taki ogórek to jest. Jak się pasło krowi, to chleba z malcem i taki ogórek już nawet nie małosolny, tylko z ogródka o rękaw się go. Fajne chleba z malcem, bo smażany ogórek w rękę i gnało się za krowami, żeby nie uciekły do lasu. Ten określamy jako smalec wojenny. Trzeba tu napisać literę W i zachować na wojnę. Wojenny. No testujemy następny. Smalec domowy, jeziorany. Nie mam paznokci, nie mam paznokci. Ach, jak ja nie lubię takich opakowań. No nie będę tego nożem ciął do licha. O, pomogło, nożem pomogło od razu. No. I tu cóż my mamy? Taki sobie.
ten ma tak dość dobrze dosolony. Taki w smaku, ja wiem, no średni. No on ma bardzo takie, ciepło jest dość, on taki jest dość dobrze roztopiony jest. No taki sobie, można być średni. Ten określiłbym jako średni. Może być przedwojenny. Można zjeść jeszcze, nim się wojna rozpędza. Tu mamy, no zobaczymy teraz ten, z bazarku w Warszawie. Oho, to może być coś ciekawego. Czemuż on się rwie, a nie otwiera? Oj, 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 porwał się, cholera. Z bazarku w Warszawie, zakosztujemy. Pokrywka się porwała i to mocno i nie szarpałem, tak jakoś. A pan umie robić smalec? Proszę pana, jak trzeba by było, to bym się mozolił i topił tę słoninę. Mniej więcej tam, no pamiętam jak żona to robiła, tylko jest ważne w tym wszystkim to, żeby nie przegotować, bo będzie za gorzki. Trzeba dość długo, żeby się dobrze ta słonina wytopiła, ale nie można przedobrzyć sprawy, bo będzie po prostu gorzki. Pani Krysia robiła. Tak, robiła i to dobrze robiła. Dobrze robiła. Oczywiście tam był smalec czyściutki bez mięsa, bo te co boczek to szedł na boczek, ścinało się, tak mówiłem, to skórę się ścinało nożem, przepuszczało się przez maszynkę i topiło się. A te skwareczki później już z tego wytopionego smalcu, no to jadły pieski. Psy dostawały. No ten taki sobie, taki możliwy jest, to jest możliwy. Na razie najlepszy jest ten, nie ten, tylko ten tamten wojenny, tylko ten. Ten jest możliwy z bazarku. Dokładka dla Władka. Trzeba będzie go wsadzić w plastikowe opakowanie, żeby on się nie rozwalił. To jest smalec z batona, czyli taki był w dużym opakowaniu, takim jak baton był. I sprzedaje się go na rozwagę oczywiście, no nie? Na rozwagę. No zapach ma możliwy, ale trzeba posmakować. Wszyscy kiedyś na wsi, wszyscy chowali świniaki przeznaczeniem na sprzedaż i na mięsko. I oczywiście, że robiła smalec. To było normalne. Zabić świniaka to trzeba smalec wytopić. Trochę się słoniny wędziło też, trochę. Jak wędziło się woczek, tak samo się wędziło słoninę. No ale większość było topione na smalec. No. Dobry. Dobry jest ten i ten z Biedronki też jest dobry. Dobry jest, naprawdę jest dobry. Tam jest też sporo tego mięsa i to tak jest, widać, to mięso tam jest dobrze doprawione. No tu jest też fajny, z tej firmy Swojscy. Jeszcze ja powiem w ten sposób, że po prostu to też jest rzecz, co komu smakuje, prawda? Są ludzie tacy, co w ogóle smalcu by do ust nie wzięli. Powiedział, ja smalec będę jadł? Nie. Uważam, że trzeba też jeść takie tłuszcze, to energia. Tak jak są ludzie, wiem, że nie jedzą w ogóle żółtego sera, czy śledzia nie wezmą do ust. Nie, śledzia on będzie jadł. A to wszystko trzeba jeść. I śledzia, i ser żółty. No Biedronkę też. I komara też trzeba połknąć. Mnie wczoraj zabierałem byka z pola. Jętka wpadła do gardła. To nie mogłem jej wykaszlać. Gdzieś tam mi siedziała w przełyku. Powiem, smaczna była. Mucha jest gorzka od cholery. Gorzka. Zdarzyło się tak, że też krzyknąłem na byka, mucha wypadła do gardła. Gorzka jak diabli. A jeszcze lepiej, jak mucha wpadnie do oka i się zatrze. Piecze oko. Niesamowicie. No bo jakiś w sobie tam ma przecież te kwasy. I najgorsze właśnie jeszcze, jak zdąży się tak gdzieś grzebnąć konikiem palca tu z tego kącika oka i wygarnąć, to pół biedy. Najgorzej, jak się trafi pod powiekę i się zatrze. Makabra. Mówią, że jak jęczmień się robi, to trzeba złotem podszyć. Czy to prawda, to nie wiem. Tak? Tak. I nie będzie. Najlepszy jest ten. Ten najlepszy jest. Ten, bym powiedział, jest na drugim miejscu. Swojscy. No, od prawej strony zwycięzca musi być pierwszy. Ten drugi. Tak. Tak. No tutaj to bym powiedział, proszę pana, że ten będzie przedostatni,
A ten to wojenny, bo ten jest bardzo słabo doprawiony. Nie powiem, że on jest zły, ale słabo doprawiony jest. Jest bardzo łagodny, ten, co go określiłem wojenny. Czyli tak, no ten jest z Biedronki bardzo smaczny. Ten jest z Gamy, z Lidzbarka. Dobry, dobrze doprawiony. Ten jest z Targowiska w Warszawie. Tak można powiedzieć, też dość średnio dobry. Ten już jest, to jest smalec, ten jest taki, no już jest słabszy. Ten jest w ogóle z Lidla, jest bardzo łagodny, no niestety słabo doprawiony, ja go określiłem jako wojenny. Także w razie W to można go przechować na wojnę zjeść, przyda się. W czasach pokoju raczej bym go nie jadał. Drodzy internauci, spróbowałem różnych smalców. Dzisiaj przetestowałem 5 gatunków z najróżniejszych firm. No i powiem, że chyba jeszcze będę myślał z czasem wytopić swój smalec. Bo te kupne są różne, no tylko jest zagadka, gdzie kupić świniaka wyhodowanego na własnych paszach. To jest zagadka. Dzisiaj to raczej jest trudne. Kiedyś wszędzie były świniaki, w każdym gospodarstwie, nawet ci, co jeździli do miasta, do pracy, to gdzieś tam chowali sobie świniaka. Nie znajdzie się świniaka. Tu nikt nie chowa, we wsi tu się nie znajdzie ani na koloniach. Nie ma ani jednego świniaka. Jakby kupić, to nie wiem gdzie szukać. Ale może się znajdzie. Ciach! Drodzy internauci, to jest siekiera mojego projektu odkuta przez dębową kuźnię. Możecie ją nabyć w internecie. Romek Zaklinacz Byków. Drodzy internauci, zapraszam Was do wspierania kanału przez Patronite'a. Romek Zaklinacz Byków. Serdecznie pozdrawiam Dariusza Zembalę, Jacka Wolfa, Kacpra Rogoza, Arkadiusza Malewicza, Szymona Zająca, Jakuba Golana, Dawida Kosiorka oraz Franciszka Jabłońskiego. I dziękuję za wsparcie kanału Romek Zaklinacz Byków.